Ten dokument to tajny rozkaz Armii Czerwonej. Polacy przeczytali go, zanim dotarł do adresata. W sierpniu 1920 roku Polska czytała wszystko, co pisała Moskwa. Lenin i Trocki byli pewni zwycięstwa. Władze bolszewickie spodziewały się lada chwila zająć Warszawę i ogłosić tam władzę komunistyczną. 5 dni później Armia Czerwona była rozbita. I przez 100 lat prawie nikt nie opowiedział dlaczego. Jest połowa sierpnia 1920 roku. Front bolszewicki przebiega kilkanaście kilometrów od stolicy dopiero co odrodzonej II Rzeczypospolitej. Zachodnie ambasady pakują już walizki. I choć świat dekady później nazwie to, co się wydarzyło, cudem, istnieje dokument, który dowodzi czegoś przeciwnego. Ten film pokaże, jak garstka polskich kryptologów, nie tylko armaty, zadecydowała o losie Europy. A żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się o rok przed bitwą do człowieka, który czytał tajemnice Moskwy, gdy nikt inny jeszcze o tym nie miał pojęcia. Pomyślcie, co to znaczyło dla tej dopiero co narodzonej II Rzeczypospolitej widzieć, jak wróg znów zbliża się do własnej stolicy. Latem 1920 roku Armia Czerwona posuwała się naprzód od tygodni, nie napotykając oporu zdolnego ją zatrzymać. Miasto za miastem padało. Gdy wojska sowieckie dotarły na jakieś 20 kilometrów od Warszawy, znaczna część Europy uznała Polskę za straconą. Zachodnie ambasady zaczęły ewakuować miasto. Lord Edgar d'Abernon, szef brytyjskiej misji wysłanej, by ocenić sytuację, przebywał wtedy w Warszawie i nazwał później to starcie 18. decydującą bitwą w historii świata, obok Maratonu i Waterloo. To nie był byle dyplomata rzucający takie porównanie. To był człowiek, który z bliska widział, co jest stawką, bo Moskwa nie tylko najeżdżała. Miała już gotowy polski rząd, który miał przejąć władzę. Nazywał się Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, kierowany faktycznie przez Feliksa Dzierżyńskiego, tego samego człowieka, który założył sowiecką policję polityczną. Komitet podróżował tuż za frontem opancerzonym pociągiem. 15 sierpnia, tego samego dnia, w którym bitwa o Warszawę się odwraca, Dzierżyński był już kilkanaście kilometrów od stolicy, czekając, by do niej wkroczyć. Ale Moskwa miała problem, o którym nie wiedziała. Rok wcześniej pewien polski oficer, w kryptologii niemal samouk, nazwiskiem Jan Kowalewski, zaczął łamać szyfry Armii Czerwonej. Między czerwcem a październikiem 1920 roku zorganizowana przez niego służba przechwyciła około 1800 zaszyfrowanych sowieckich depesz. Polska nie walczyła po ciemku, czytała karty przeciwnika. I właśnie w tym miejscu historia się odwraca, bo wiedzieć, co zrobi wróg, to jedno. Mieć plan na tyle śmiały, by tę wiedzę wykorzystać, to zupełnie co innego, a człowiek, który taki plan miał, był o krok od postawienia wszystkiego na manewr, który sam sztab generalny uważał za ogromne ryzyko. Cofnijmy się więc o rok. Latem 1919 roku Jan Kowalewski zaczął, samotnie i bez formalnego przeszkolenia, łamać szyfry używane przez Armię Czerwoną. Sam przyznał później, że jego jedynym źródłem wiedzy o kryptografii były wcześniej opowiadania Edgara Allana Poego. To nie przeszkodziło mu w ciągu kilku miesięcy zorganizować w polskim sztabie generalnym całą sekcję poświęconą temu zadaniu, skupiając jednych z najlepszych matematyków w kraju. W sierpniu 1920 roku ta praca osiągnęła swój najbardziej decydujący moment. 12 sierpnia zespół Kowalewskiego złamał nowy sowiecki szyfr, nazwany przez samych bolszewików rewolucją. Następnego dnia przechwycili pełny rozkaz ataku, a w nim ujawniony był najsłabszy punkt całej sowieckiej linii. Południowa flanka, niemal pozbawiona wojsk do jej obrony. To właśnie ta informacja trafiła w ręce Józefa Piłsudskiego, polskiego naczelnego wodza, w nocy z 5 na 6 sierpnia. I pomyślcie o skali tego zakładu. Zamiast skupić wszystko na obronie Warszawy, Piłsudski zdecydował się ściągnąć wojska z frontu, by w pośpiechu zmontować siłę kontrataku ukrytą za rzeką Wieprz, gotową uderzyć dokładnie w ten odcinek sowieckich linii, który polski wywiad właśnie potwierdził jako słabo broniony. Warto uczciwie powiedzieć, że dokładne autorstwo tego planu jest dyskutowane do dziś. Polska historiografia, jak choćby prace historyka Pawła Wieczorkiewicza, przypisuje Piłsudskiemu decydującą odpowiedzialność za decyzje i podjęte ryzyko, a generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu rolę tego, kto przełożył ją na rozkaz operacyjny.
Z kolei wersja, która krążyła na Zachodzie przez dekady, forsowana przez francuskie środowiska, próbowała przypisać główną zasługę generałowi Maksimowi Weigandowi, francuskiemu doradcy przydzielonemu wówczas do polskiej armii, odczytanie którego nie potwierdza sama polska dokumentacja wojskowa. Czego nikt nie kwestionuje, to wynik tego ryzyka. Gdyby południowa flanka nie była naprawdę pusta, kontrofensywa rzuciłaby resztę polskiej armii prosto w pułapkę. Piłsudski postawił los kraju na informacji, która istniała tylko dlatego, że rok wcześniej człowiek bez wykształcenia w kryptografii postanowił mimo to spróbować. W kolejnych dniach ten zakład miał zostać wystawiony na najgorszą możliwą próbę. W okopach wokół Warszawy, gdzie polska linia już zaczynała się załamywać. 13 sierpnia sowiecka 11. Dywizja zaatakowała Radzymin, miasto leżące jakieś 20 km od Warszawy. Pierwszy atak odparto, drugi już nie. Wyczerpane tygodniami odwrotu polskie oddziały rozpadły się, a miasto padło tej samej nocy. W Warszawie nie potraktowano tego jako lokalnej porażki. Odczytano to jako początek końca. Następnego dnia, 14 sierpnia, nastąpił epizod, który wszedł do zbiorowej pamięci kraju. Pod Ossowem grupa ochotników, wielu z nich to studenci i słabo wyszkoleni cywile, ruszyła na sowieckie linie razem ze swoim kapelanem, księdzem Ignacym Skorupką, który zginął z krzyżem w dłoni na czele oddziału. To właśnie ta wersja utrwaliła się w narodowej wyobraźni. Pomyślcie, co znaczy wysyłać cywilów na linię frontu, bo nie ma już żadnej rezerwy wojskowej do wysłania. To właśnie, a nie abstrakcyjny heroizm, wydarzyło się pod Ossowem. Jeśli w waszej rodzinie krąży jakaś historia z 1920 roku o dziadku lub pradziadku, który walczył albo uciekał tamtego lata, napiszcie o tym w komentarzach. To pokolenie nie zostawiło wielu pisemnych zapisów, zostawiło pamięć ustną, a ta znika. Podczas gdy Warszawa krwawiła pod Radzyminem i Ossowem, kontrofensywa ukryta za Wieprzem czekała na rozkaz. Nadszedł on 16 sierpnia i zadziałał dokładnie tak, jak przewidział wywiad Kowalewskiego. Sowiecka południowa flanka była niemal pusta. W ciągu jednego dnia polskie wojska posunęły się o dziesiątki kilometrów, nie napotykając poważnego oporu. Michaił Tuchaczewski, sowiecki dowódca, próbował zareagować, wzywając z powrotem czwartą armię, ale rozkazy nie dotarły na czas albo po prostu nie zostały wykonane. Armia Czerwona, która jeszcze kilka dni wcześniej pewnie maszerowała na Warszawę, zamieniła się w chaotycznie wycofującą się masę. Dlatego wyrażenie, które przyjęło się na określenie tego zakończenia, cud nad Wisłą, niesie w sobie cichą pułapkę. Przypisuje opatrzności to, co w rzeczywistości było wykalkulowanym ryzykiem i potwierdzonym wywiadem. Wracamy do tego dokumentu, bo to on rozwiązuje paradoks, od którego zaczęliśmy. To nie cud powstrzymał upadek Warszawy. To było planowanie, oparte na informacji, którą Polska miała, a Moskwa nie wiedziała, że ją straciła. Popularna nazwa Cud nad Wisłą nadal będzie w użyciu, ale teraz wiecie już, co się za nią kryje. Warto pamiętać, Biuro Szyfrów, które Kowalewski zorganizował w 1919 roku, to nie ta sama grupa, która 12 lat później złamała niemiecką maszynę Enigma. To było inne pokolenie, inny zespół, ale to ta sama instytucja, odbudowana i rozbudowana, później zrekrutowała matematyków, którzy tego dokonali. Polska odkryła w 1920 roku, że umysł jest wart tyle, co armia, i nie zapomniała tej lekcji. Starcie to trafiło na ekrany dekady później w wersji Jerzego Hoffmana z 2011 roku. Jest pewien szczegół, który tłumaczy, dlaczego słowo cud tak mocno się przyjęło. 15 sierpnia to w katolickim kalendarzu dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jedno z największych świąt religijnych w Polsce. To nie przypadek, że właśnie tę datę wybrano dekady później na święto Wojska Polskiego. Dla wielu ówczesnych Polaków te dwa fakty, religijny i wojskowy, zawsze były ze sobą splecione. Ten film jest częścią serii o Polakach, którzy wygrywali bitwy inteligencją, zanim wygrali je bronią. Jeśli nie widzieliście jeszcze, jak 3 polskich matematyków złamało Enigmę 7 lat przed Alanem Turingiem, ten film znajdziecie na planszy końcowej. I to właśnie ta historia stała się możliwa dzięki Biuru Szyfrów z 1920 roku.